I chyba to jest czas, żeby właśnie wyczyścić wszystko i zacząć nowy etap. To nie jest fajne życie po prostu. Uwierzcie mi. To nie jest jak na filmach. Gangsterowało się latało po mieście troszkę. W moim wypadku były to przestępstwa gospodarcze, to znaczy jakieś tam wyłudzenia. No moje to były kolorowe lata 90. Oczywiście udziały w grupach zorganizowanych przestępczych. Byłem 19-letnim dzieckiem, jak trafiłem do więzienia. Mówię, jak pierwszy raz moja mama przyszła, to przez godzinę, no chyba nie powiedzieliśmy sobie dzień dobry. Przepłakaliśmy godzinę przed strażnikiem i mnie zabrał. Wiem, że ciężko w to uwierzyć, bo więzienia są pełne ludzi niewinnych, ale pierwszy raz trafiłem do więzienia kompletnie będąc niewinny. I powiem wam więcej. I spędziłem tam za niewinność 4 lata. To nie jest clickbait. Ten tytuł, który widzicie, to nie jest clickbait, kochani. Tak jest naprawdę. Mocne, co? Może zacznę od co, jak, gdzie, to może zacznę dlaczego w ogóle to nagrywam. Słuchajcie, no taka jest akurat moja sytuacja w tym momencie w życiu, sytuacja. No. To zawirowanie z rozstaniem z programem, z Arkiem, założenie tego nowego podcastu, niewyciszenie telefonu, założenie nowego podcastu i tak trochę, nowy rok, nowa ja. I wiecie, co bardzo mnie do tego też skłoniło? Znaczy ja dość długo, od dawna myślałem nad takim coming outem. Paramaxil lubi to. Bardzo mi się spodobało wasze przyjęcie, w ogóle staniecie po mojej stronie w tym, jak Arek odszedł. Nie znałem już tego totalnie, ja mówię teraz o tym, co też mnie spowodowało. I bardzo dobre przyjęcie tego mojego pierwszego odcinka. Jakoś tak skłoniło mnie to do refleksji, że chyba warto być takim właśnie szczerym. Znaczy i tak to chciałem powiedzieć, ale generalnie tak mnie to... No uważam, że jestem trochę tam wam tego winny. I chyba to jest czas, żeby właśnie wyczyścić wszystko i zacząć nowy etap. Trochę na pewno ta ceremonia ayahuasca, która w jakiś tam sposób mnie, tak jak już mówiłem, zmieniła. No nie wiem, nigdy na pewne rzeczy nie jest czas dobry. Tak mi zresztą... Teraz w dygresji, akurat miało być poważnie, ale przepraszam was, bo to jest cytat z pani psycholog mi tak powiedziała w więzieniu kiedyś, jak powiedziałem, że akurat mam chorą mamę. Naprawdę, ona na więzienie nigdy nie jest dobry czas. Więc na to też nie jest dobry czas na przyznanie się, no, na powiedzenie o tym może, bo wiadomo, że to nie przysporzy. Ale teraz jakoś tak ten czas zgrał, że chyba jest właśnie dobry moment. Ja tego zresztą nigdy nie ukrywałem, kochani. To nie jest tak i właśnie też dlatego to nagrywam. Powiedziałem dlaczego teraz, a dlaczego w ogóle to nagrywam? Właśnie, bo żeby nie był zarzut, to znaczy może najpierw, ja tego nigdy nie ukrywałem. Ktokolwiek mi kiedykolwiek w życiu zadał pytanie, to odpowiadałem zgodnie z prawdą, że tak. Spędziłem kupę lat w więzieniu, mam taką przeszłość, było to bardzo dawno wprawdzie, ale tak. Włodarze fejmu wiedzieli, włodarze High League'u wiedzą, tak już mówię teraz o was, no jakoś tak, no tu gdzie zostałem zapytany, to odpowiadałem, więc to też nie jest tak, że ja cokolwiek ukrywałem. I aż dziwne, że przy mojej rozpoznawalności wykop, regulamin na sklepie, regulamin nie sklepu, tylko serwisu, żeście wygrzebali, tygrysa głaskałem, ale mieliście broń, zamiast to wykopać, więc słaby jest ten wykop. Śmieję się, ale generalnie jestem bardzo zdziwiony, że nikt. I to też, dlatego chciałbym też, żebyście to ode mnie usłyszeli, wiecie, jednak jest troszeczkę inna narracja, kiedy ja... to było takie troszeczkę między młotem a kowadłem, czyli żeby powiedzieć i nie uznać, że czegoś ukrywałem, żeby mi ktoś to wywlekł, żeby narzucił swoją narrację, że coś tam nie ma, się nie przyznawałem. Ale dlaczego znowu tak późno to nagrywam i dlaczego wcześniej? Dlatego, że... I to jest właśnie odwrotnie kompletnie. Ja jak patrzę na tych wszystkich pseudogangsterów telewizyjnych, że oni się tym chwalą. To jest dla mnie... Może wstyd nie jest złe słowo, ale to nie jest nic, czym się powinno chwalić. Dlatego tak późno i dlatego nie wcześniej. Druga sprawa, nie chciałem w żaden sposób promować tego. Bo teraz przecież tego gangsterki to jest tyle wszędzie. O Jezu, człowieku, czekoladę ukradł. 2 godziny go policja trzymała. On już się wozi po osiedlu. Teraz ukradnie babce torebkę w tramwaju. Dlatego nie chciałem, żeby to było zrozumiane, bo jak w tym momencie jestem jakoś tam rozpoznawalny, jakoś tam można powiedzieć popularny.
część, nie wiem, może by młodzieży bierze przykład, czy chciała być na moim miejscu, czy teraz wszyscy chcą być influencerami, jakby to było nie wiadomo co super. Więc też nie chciałem, żeby powiem o tym, to widzisz, to jest droga do tego. Nie, moi drodzy, nie. I dlatego też teraz, jak już jestem rozpoznawalny, mam te zasięgi, tam miałem walki, tu mam podpisany kontrakt, mam te propozycje, to ja o tym mówię, a nie zdobyłem to mówieniem o tym, jak wszyscy tam sobie myślą na tych konferencjach, że oni powie, że on tu tego z tamtym, gdzie prawie gnata ma, tego pociął. I na tym budują, a ja nie. Ja zbudowałem na wizerunku uczciwego, oprócz regulaminu sklepu, no ale generalnie praworządnego obywatela, takim teraz jestem. I teraz jakby to z siebie wyrzucam i się do pewnych rzeczy przyznaję, a nie gangsterowałem, co jest bardzo zasięgowe. To się klika. W ogóle ludzie lubią złych chłopców i w ogóle dziewczyny i w ogóle łobuz kocha najbardziej. No to nie chciałem, absolutnie, korzystając z tego, zdobyć zasięgów, a nie się tym popisywać. A mówię, a dlatego tak, dlaczego tak późno? I to mówię, ja bym w ogóle tego, to nie jest tak, że ja to mówię po prostu, żeby właśnie, żeby tej klikalności było czy czegoś, tylko to już też jest na tyle daleko, że wcześniej czy później pewnie i tak byście się dowiedzieli, a teraz jest chyba dobry moment na to, żebym ja sam o tym opowiedział. W ogóle teraz jak już powiedziałem o tych konferencjach i o wszystkim, w ogóle, moi drodzy, wiecie co jest fajne? Pierwszy raz nikt mi nie powie, mówisz na czym się nie znasz. Bo chociażbym jeździł 10 razy na Ukrainę, jak coś mówiłem, ten o polityce, influencer będzie gadał, co on wie. O szczepionkach, co on wie, o tym. No to chyba po spędzeniu. Nawet nie tego nie, właśnie, jak już jesteśmy przy tym, to tak naraz było 1,5 roku, 2,5 było naraz, mam 4, tam 2 razy po ponad pół roku to mamy ponad 5 i jakaś drobnica, także wyjdzie 6, może ponad 6. Więc spędzając ponad 6 lat, czy około 6 lat w zakładach karnych, chyba mam prawo, będąc karanym wielokrotnie, za przestępstwa różne, nikt mi nie zarzuci, że w końcu się wypowiadam na czymś, na czym się nie znam. I tu właśnie chciałem powiedzieć, jak ja widzę tych wszystkich prawilniaków, tych grypsujących na wolności. Tak, grypsowałem, tak a propos, tak. Zaraz chwilę za to, co jak. Wiecie co? Wiecie, jak to jest odbierane źle z tamtej strony? To nie jest tak, że jak wy wrzeszczycie sobie o tych 60-kach, mówię o ludziach, jak między sobą to mówią, którzy nie mieli z tym styczności. Jak wy sobie tam wyrzucacie takie rzeczy, jak wy się zwracacie z siebie a propos człowiek, frajer, czy grypsujący, to wszystko, ta cała nomenklatura, której wy nieudacznie używacie, jest stworzona tylko, żeby jej używać po tamtej stronie. Jest po to stworzona i do tamtych warunków dostosowana. Za coś takiego jak przenoszenie tego do tego świata nie będę cytował, co jest, ale na pewno nie jest to dobrze i mile widziane. Jest takie złote powiedzonko, taka złota zasada z tamtej strony. Nie wiem, nie znam, nie ubliżam. Właśnie dla takich sytuacji. Ponieważ nie wiesz, z kim rozmawiasz i nie przenoś. Tu jest wolność. I wasze te wszystkie... I teraz też wyobraźcie sobie, moi kochani, jak ja mogłem zgasić wielu zawodników i też tego nie zrobiłem. Dlatego widzicie, ja mogłem to wykorzystać i naprawdę jakby na swoją korzyść na wielu tych konferencjach, żeby zamknąć mordę niektórym. Jestem ciekaw, bo tyle komentarzy, tyle w sumie lat komentarzy. A co, o czym wy gadacie? 2 siadło i co, by się rozpruli po godzinie na komencie? Nie. Nie. Po 6 latach też się nie rozpruli. Słuchajcie, ja chciałbym też jednoznacznie, żeby to było jasne, że, bo to są lata, to teraz będziecie zdziwieni, ja pierwszy raz siedziałem w roku 97. Żyłeś wtedy? Łukaszek się rodził, to ja pewnie świętując to poszedłem.
Więc to takie lata. W pięknych latach 90. opisanych wam w wielu książkach, a przede wszystkim filmach, ja byłem ich uczestnikiem. To były też trochę inne czasy, nie będę się teraz wybielał, mówił, że... Ale ta Polska była zupełnie inna. Troszeczkę jeszcze ta mentalność komunistyczna, czyli kombinowanie było bardziej pochwalane, każdy starszy to pamięta. I dlatego te burzliwe lata 90., gdzie generalnie nie rządziło w Polsce żadna policja, ani żadne państwo, tylko rządziło podziemna gangsterka. No to się działo w tych wszystkich latach, więc te kolorowe lata... Zresztą wiele z tych postaci, o których są filmy, osobiście poznałem. Troszkę po tej, większość po tamtej stronie, bo jednak spędzając tyle lat w zakładach karnych różnych, to spotkałem zarówno z zarządem Pruszkowa, jak i tymi wszystkimi postaciami, które się gdzieś tam przewijają. Trochę to były inne czasy, co mnie kompletnie nie tłumaczy i tu chciałem oczywiście powiedzieć, że ja się totalnie od tego odcinam, totalnie żałuję, totalnie nie jest to droga. I tu chciałem o tym też parę rzeczy powiedzieć, że to nie jest fajne życie. Ja dlatego teraz jak patrzę, jak właśnie to jeszcze raz o tych konferencji, tak mówię, bo to każdy z was jakby widzi, co się tam dzieje, jak ludzie chcą. Dla mnie to nie jest żaden wybór. Dla mnie najczęściej, zresztą setki czy tysiące tych ludzi spotkałem po tamtej stronie, to są najczęściej smutne historie. To są rodziny patologiczne, są ludzie, którzy nie mieli czy za co żyć, czy mieli zły przykład z góry. Właśnie mówię, to nie jest wybór, to jest wiadomo, że zdarzają się te stacje, ale to jest w 90% konieczność. W mojej też tak było, za chwilę o czym powiem. Z zupełnie innego powodu. Ale ja mówię to jakby na początku, bo chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć, że wy naprawdę sobie nie zdajecie sprawy, w co czasami po oglądaniu głupich filmów, opowieści i... Słuchajcie, filmu się nie robi o tym, jak żyje normalna rodzina Kowalskich, ponieważ on jest nudny. Ale ciekawe nie jest synonimem fajne czy szczęśliwe. Film się robi ciekawie, ponieważ tam ludzie giną, tylko że w filmie po napadzie czy innym przestępstwie jest tak. 10 lat później. I bohater wychodzi z więzienia. I tych 10 lat nie widać. Uwierzcie mi, że nie bez kozery odebranie wolności jest wszędzie na świecie stosowana jako kara. Jak sobie parę lat nie widzisz słońca, trawki, mówię o trawniku, nie, żeby nie było skojarzeń, i paru innych rzeczy, i na komendę wstaż, straszczysz i nie jesteś w stanie zadecydować o sobie w ogóle, to nie jest fajne. Wiąże się z dużą odpowiedzialnością, więc tu jest apel, bo naprawdę, później już jest czasami za późno i to jest druga grupa ludzi, też bardzo szeroka po tamtej stronie. To są ludzie, którzy właśnie ten pierwszy raz zrobili, bo co to jest, bo tak jest fajnie, bo takie są filmy, bo w ogóle jest fajnie być się wozi prawilniakiem na osiedlu. Tylko że później na końcu, jakby patrzeć karierę ludzi, to wiem, że się zawsze w szkołach śmieją z kujonów, pluje się na nich, rzuca, tylko jak później popatrzeć na ludzi, powiedzmy koło 40, to te kujony mają kupę pieniędzy, są prezesami i tak dalej, a te krnąbne łobuziaki właśnie najczęściej proszą cię o 2 złote pod żabką między wyrokami. Ja nie mówię tego pod publikę, mówię to zupełnie szczerze. Odcinając w tym momencie od jakichś aspektów moralnych, bo wiadomo, że moralnie jest to niemoralne, to znaczy jest to robienie czegoś przeciw prawu i tak dalej, to znaczy krzywdzenie kogoś, to znaczy jakieś tam popełnienie przestępstw się z tym wiąże, że ktoś ma jakąś tam krzywdę, czy zachowania ogólnie uznane za nie takie, jakie są normy społeczne, ale odcinając się od tego, co jest moralne, to nie jest fajne życie po prostu. Uwierzcie mi. To nie jest jak na filmach. Tutaj macie za chwilę... Może ja powiem, jak pierwszy raz moja mama przyszła na widzenie w Chełmie, Kolejowa 112, 20 lat temu, pamiętam adres, tyle się listów pisało, że to byśmy godzinę przepłakali, nie powiedzieliśmy ani słowa. Bo ja byłem 19-letnim dzieckiem, jak trafiłem do więzienia na 1,5 roku. Dzieckiem. Wiem, że większość z was, których ogląda, też jest młodych i naprawdę jak macie 19 lat, chociaż wam się wydaje, że nie, to jesteście dziećmi. Jeżeli chodzi zwłaszcza o takie mocne sytuacje, o emocje, no właśnie o emocjonalność i o odporność na jakieś rzeczy, więc jak przyszła moja mama, od razu zaznaczam, że u mnie w rodzinie nikt nigdy nie popełnił żadnego przestępstwa, nie siedział,
Więc to była nowość, to nie było... No nikt nie był z tego dumny i była sytuacja bardzo, bardzo nowa dla wszystkich. Więc mówię, jak pierwszy raz moja mama przyszła, to przez godzinę, no chyba nie powiedzieliśmy sobie dzień dobry. Miałem widzenie przez tak zwany sieczkarnik, teraz są pleksy, kiedyś to była taka podwójna siatka. Więc przepłakaliśmy godzinę przed strażnikiem, mnie zabrał. Później jeszcze parę ładnych godzin płakałem pod celą. Tak było, mówię to. Ogólnie to jak już jestem przy tej matce, słuchajcie, ogólnie to wy rozrabiacie, wy się wozicie, wy udabiacie prawilniaków, wy się napinacie, a później na końcu płacze matka. Ja tak też z mojego życia, z mojej sytuacji w więzieniu mi się zawsze chce śmiać, jak zwłaszcza szczególnie kibice. Ja jestem z Krakowa, to teraz będzie, bo tutaj są największe wojny, ale to akurat nie był nikt z Krakowa, to było też, nie, w Chełmie, czy nie wiem, gdzieś tam, nie pamiętam już. Kolega miał chyba Widzew Łódź, czy chyba, dobra, nie, to jest akurat nieważne. Jakiegoś klubu tu wytatuowane. No oczywiście siedział za wybryki. No i pisze list. Mamo, przyszli, ja mówię, ty. A takiej sytuacji jest setki. Podam jedno, a mówię, ty. A czego mama? Przecież ty latałeś i zabijecie za klub. Czego ty nie piszesz do prezesa klubu? Przecież ty walczyłeś, człowieku, terytoria se zdobywaliście, na meczach się praliście, dźgaliście, kogoś tam czy zadźgałeś, czy dość ciężko spadałeś uszczerbek na jego zdrowiu. Dlaczego ci prezes klubu nie wysyła? Co ma to twoja matka do tego, że latałeś, ciąłeś tą maczetą, czy rzucałeś kamieniami w innych, czy tam ich dusiłeś? No i właśnie tak to wygląda, to na filmach tak wygląda, że jak trafiacie, to tam wszyscy pod murem to tysiące kolegów. Tak nie jest, no. To jest dzień, 2, 3 tydzień, a później ta wasza matka zostaje z tym waszym listem napisanym: droga mamo, nie mam swetra na przebranie, przyszli, albo coś, a ta jedna biedna matka, która wydała wszystkie pieniądze na adwokata, żeby was wyciągnąć, ma wstyd na całym osiedlu, no to jeszcze musi zbierać pieniążki, żeby w tym momencie was utrzymywać. Więc nie jest to tak kolorowo, jak wam się wydaje. Serio, mówię to totalnie odcinając się od aspektów moralnych i nie dlatego, że powinienem to powiedzieć, ale mówię to dzieląc się swoim doświadczeniem jako człowiek, który spędził tam 6 lat. To nie jest fajne życie. I to nie mówię tylko o samym siedzeniu w więzieniu, mówię o całym, no bo wiadomo, spędziłem 6 lat, no to jakby tego życia dookoła było, powiedzmy, nie wiem, 10 lat, co, no może więcej, które, no to co tam robiłem, tak? Gangsterowało się latało po mieście troszkę. I te kolorowe sceny z filmów też były. No tylko to ci w życiu nie odda tego, co tam odkupisz. Taka jest moja opinia. Kochani, no to może jak już do tego dotarliśmy, to za co, jak. Tak nie wdając się w szczegóły i to też nie mówiąc takich rzeczy, które no, że ktoś by sobie nie życzył i tak dalej, to głównie w moim wypadku były to przestępstwa gospodarcze, to znaczy jakieś tam wyłudzenia. No moje to były kolorowe lata 90., więc zakładanie firm wydmuszek, wyłudzanie towarów, tirów towarów, jakieś podrobione przelewy, oczywiście udziały w grupach zorganizowanych przestępczych, także ja w ogóle większość z tego czasu w więzieniu spędziłem w aresztach śledczych, także jeszcze gorzej, bo to tak jest na filmach, że się dzwoni. Nie wiem jak to jest teraz były jakieś zmiany. Znowu na gorsze, znowu podobno ucięli telefony. Ja już taki mam bardzo słaby kontakt gdzieś tam z tymi wydarzeniami, z tymi ludźmi, ale no w areszcie śledczym niestety nie ma telefonu, nie można zadzwonić, nie można się kontaktować, a jak pani prokurator nie zezwoli, to mamy też nie zobaczysz. Nie mówiąc o dziewczynie, czy ktoś, bo to decyduje wszystko prokurator, list ci idzie 3 tygodnie, bo akurat prokurator wtedy przeczyta, no na pewno nie krócej, więc taki jest kontakt z wolnością, jest wyjście z celi na godzinę na spacer i jest koniec. Na areszcie śledczym nie ma żadnego wychodzenia z celi, żadnych cel otwartych i tak dalej, no bo toczy się śledztwo. A że polski wymiar sprawiedliwości jest taki, a nie inny, to śledztwo się toczy czasami 2-3, a czasami 5 lat, bo takie też sytuacje bywają. Więc ja głównie spędziłem wszystko w aresztach śledczych, więc taki najbardziej zamknięty i taki najbardziej niedogodny tryb, ale oczywiście później ci to zalicza do odbycia kary, więc jak dostajesz, nie wiem, to 2 lata, a te 2 lata spędzisz w areszcie, no to już masz je spędzone, no ale jednak odbywanie wyroków po wyroku jest mniej uciążliwe, ponieważ no masz powiedzmy 3 czy 4 godziny widzeń, już sobie wybierasz kto ma przyjść, możesz iść powiedzmy do pracy za teren zakładu karnego, to wszystko co się takie niby widzi, gdzieś tam mogą być cele otwarte na różnych zakładach. Niestety w areszcie śledczym, który ja spędziłem, no to nie ma, z czego kilka ładnych miesięcy spędziłem na tak zwanych, no może nie na N-kach, ale na izolatkach siedząc sam, więc to już jest całkiem fajne przeżycie, kiedy
Znasz już dokładnie liczbę wszystkich kropek na suficie, które są w farbie, czy coś poodpadało, no ale liczy się po raz tysięczny, bo nie masz żadnej książki, nic do czytania, bo akurat tak jest, bo akurat ci zabrano, czy akurat coś i pamiętam, jak na pamięć już znałem, chyba to była na proszku, czy jakieś płyniu do zmywania podłogi zostało w łazience, no ale sobie znowu to czytałem, no bo co robić 3 miesiące, nie mając kogo otworzyć gęby, nie mając telewizora i mając głośnik radiowy, w którym są podawane tylko komunikaty przez kilka godzin. Oczywiście za oknem nie widać nic, bo jest pleksa. Tak, pamiętam jak, tak trochę plączę, ale to są bardzo osobiste dla mnie też rzeczy, więc tak mówię, ale pamiętam właśnie wtedy, bo to był cholernie ciężki czas. I jak gołąb przyleciał mi na parapet. No. Serio, to jest może teraz śmieszne, ale gołąb przyleciał mi na parapet i chyba później tydzień sobie przypominałem, jak on wyglądał, jak się ruszał. To była rzecz, która była inna przez 3 miesiące. Potem jak list napisałem później, że Boże, to chyba mi, mamo, ty przysłałaś tego gołębia, bo tak się cieszyłem. Głupie to, ale no niestety, no tak to jest. Kilka miesięcy nie rozmawiasz z nikim. Tak to wygląda naprawdę, a nie się lata, wozi i tak dalej. To też, tylko to jest okupione. Dobra, wracając do tematu, za co ja. Oczywiście miałem tam jakieś też pobicia, to od razu mówię, no bo no to się wiąże, jak już tak idziesz szeroko na mieście, no to bierzesz się w różnych dziwnych akcjach, ale nie były to żadne sprawy obyczajowe, nie miałem nigdy nic wspólnego, nawet nie byłem przesłuchany w sprawie jakichkolwiek narkotyków, nigdy się tym akurat nie zajmowałem. Głównie taka przestępczość zorganizowana, gdzieś polegająca na jakieś tam... przestępstwa przeciwko mieniu. O. No i przeciwko życiu i zdrowiu, bo to jest pobicie, to jest taki dział. No i dobrze, to teraz moją historię, bo dlaczego właśnie ja, bo mówię, że to najczęściej tak ludzie, a u mnie nikt nie był karany. Wiem, że ciężko w to uwierzyć, bo więzienia są pełne ludzi niewinnych, ale pierwszy raz trafiłem do więzienia kompletnie będąc niewinny. I powiem wam więcej, i spędziłem tam za niewinność 4 lata. I nie mówię tego, ja wiem, że każdy, o Jezu, następny. Otóż nie, moi drodzy, ponieważ wszystkie inne rzeczy, co się działy, tak zrobiłem. Powiem więcej. Zrobiłem wiele, na których nie siedziałem, ponieważ które nie wyszły. Ponad 10 lat to mogę sobie gadać. Które nie wyszły, które nie zostały wykryte, czy ja nie zostałem do nich dopasowany. Z wielu mnie uniewinniono. Ponieważ tak działa wymiar sprawiedliwości. Może już się trochę zmieniło, dużo się zmieniło. W ogóle w tamtych czasach te więzienia i to, jak ja teraz słyszę, że klawisze mówią do ich na perpan czy coś, to miałeś pana. Miałeś w łeb i tyle. O! Moja pierwsza, widzicie, piękny, kwietniowy dzień, wieczór, bo pamiętam, że był apel, to czekali, policja z konwojem czekali, aż apel obejdzie. Kolejowa 112 Chełm. Wchodzę. Nie będę oszukiwał, zapłakany, bo beczałem całą drogę z Lublina, jak mnie wieźli, jest 100 kilometrów, no bo dziecko niewinnie, bez żadnego doświadczenia trafia do więzienia. Zaraz opowiem, jak to się stało. No i wchodzę sobie, no i pamiętam wtedy tak zwany kierownik, tak? To się nazywa już, tak, to jest tak zwany kierownik zmiany, tak? Kierownik zmiany, taki główny gad to się mówi, klawisz to jest takie jakieś, nie wiem, cringe'owe i boomerskie. Gad. Główny taki na więzieniu, no tak, dowódca na tą zmianę. Bardzo fajny, bardzo przyjemny. Pan taki z wąsem wszedł, no i do mnie, no a ty co? Może jeszcze mi powiesz, że chcesz grypsować? I taki ja myślałem, że od ojca czasami dostałem nie. No stłukli mnie strasznie takimi pałkami gumowymi. No więc ja w ogóle wtedy jeszcze nie wiedziałem, co jest grypsowanie, tylko mi powiedzieli, że tak trzeba. Dlaczego właśnie, nie mając żadnego doświadczenia, nie mając nic, trafiłem tam. Słuchajcie, i ja mówię, oczywiście nie musicie mi wierzyć, mam to, ja dzielę się swoimi doświadczeniami, ja wiem, że każdy, niewinnie, tak nie, no, każdy gada, że nie, ale ja mówię, wiele spraw później, nawet najciekawsze, że więcej jak odsiedziałem za to, co nie zrobiłem, na to, co zrobiłem, jak się okazuje w ogólnym rozrachunku, ale tak działa system, że ja po prostu byłem wtedy dzieciakiem, nie wiem jak się bronić, nie będę tam cwaniakiem, mówię, kurde, no przecież ja tam nie byłem i tyle. Ja tam nie byłem. A jak się później nauczyło cwaniactwa, to nawet się można wykręcić rzeczy, które się zrobiło, tak? Umiejętnie, już jak się pozna tajniki przewodu sądowego. Więc cóż, ja byłem sobie kierownikiem sklepu, pierwszego sklepu Adidasa, co pewnie całą historię mój kochany rodzinny Świdnik zna, a ten sklep był chyba 200 metrów od komendy policji. No i byłem sobie tym kierownikiem tego sklepu, no jakiś czas, kilka dni przed,
Ja się zwolniłem, czy nie zwolnionym. Generalnie miałem już tam szefowie nie do końca, no poprztykałem się trochę z szefami i parę dni przed, nie wiedząc, że to się stanie, czy ja się zwolniłem, czy oni mnie zwolnili. Jakoś tak było. No już na ten dzień nie pracowałem, jak sklep okradli, tak? Jak było kradzież z włamaniem. No i co? No i Tomek, jak był tym kierownikiem, to siedział na zapleczu i przychodzili do niego koledzy. A że kolegów miał zawsze, takich, a nie innych. No bo ja byłem łobuziak. Nigdy bym na tą stronę sam możesz siebie nie... Może no, też nie chcę mówić, co by się stało, to nikt tego nie wie. No ale łobuziak, no ale na zasadzie, no zapalić papierosa za podstawówką i dostać w łeb od wychowawczyni, bo to zobaczyła, czy pobić się z kolegą. Ale do takich rzeczy nie. No w każdym razie, nie czy tak, no nie chcę mówić, czy w każdym razie ja tego nie zrobiłem, no ale kolegów się na zapleczu przyjmowało. No i chyba to koledzy wykorzystali. Też nie chcę, minęło tyle, że i tak by nic im nie zrobili, to już jest dawno przedawnione, ale tak, no koledzy wykorzystali. No i tam było argumentem głównym taki, że musiał ktoś w wyroku, musiał ktoś być z pracowników, ponieważ tam złodzieje zdali rozkład sklepu, ponieważ weszli przez okno piwniczne, które jest, zobaczcie, jest sklep i z tyłu są piwnice i to okienko piwnicze było tam, było 3 sklepy dalej. Po prostu te piwnice były tak duże tego sklepu. Nikt nie mógł, nie wiedząc, nie będąc tam, nie włamać się przez to okienko, żeby przejść tu. To było absolutnie nielogiczne. I druga sprawa, i to koronny argument, co mnie do tej pory śmieszy, jak tyle sądów to klepło. Z opinii biegłego wynikało, że mój palec był postawiony ostatni na włączniku światła na zaplecze. Ja mówię, dobra, wysoki sądzie, ale ja tam pracowałem. Tam nie było tylko mój odcisk palca. Tam moje siki są w kiblu, moje gluty na podłodze jak smarkłem. Może dać się odnowałem kiedyś w kiblu, to może moja sprawa trysła na ścianę. Już teraz trywializuję, ale hello. Po pracy pół roku, że jest odcisk twój, no, ale z opinii biegłego wynika jednoznacznie, że on był, bo wiecie, bo ten odcisk to był bodajże, ja już tak, to był taki kciuk i że on był tak na środku, że jego, ale to jest a co, no dobra, nie mogę na to mówić bez emocji, bo siedziałem 4 lata z domu. Dziecko, co mnie ustawiło właśnie to późniejsze życie, że biegły jednoznacznie stwierdził, że sposób i miejsce tego odcisku oznacza, że on był jakby jako ostatni, bo on by jakby zamazał inne, bo są inne tak porobione, ale raczej jak ktoś zapala światło, to daje na środek. A że mój był na środku i nie było na nim innego. No dobra, no to jest jakiś to ma sens, ale nie może by to być koronny jedyny argument, a taki był. No i w związku z tym, że tak, że ten miał kontakty, że tam przychodzili do niego, że znał ludzi, wie gdzie sprzedać, a mi się wydaje, że ponieważ prokuratura żądała 6 lat więzienia za okradnięcie sklepu z butami. I od tej pory to jest dla mnie chore. No ale jeżeli coś jest 200 metrów od komendy i może za dużo o tym mówię, nie wiem, no i że wytniemy. I jest ostatni świadek, który idzie o 2:00, gdzie sklep był jeszcze cały i później ludzie idą do pracy o 6:00 i nie, no, to o 4:00 było 2 godziny i sklep jest pusty, wyczyszczony. Tam później z opinii, z akt wynikało, że tam chyba 3 czy 4 busy, te największe maksy musiały podjechać 200 metrów od komendy, cały czas mówię, i nikt nic nie widział. Oni dostali szału. No jak już złapali kozła ofiarnego, który, dobra, jest ten odcisk, on miał kontakty z elementem, no i zwolnił się 2 dni przed... No i tym samym sposobem jestem sobie w hełmie na kolejowej 112. Po 1,5 roku, bo tak działa polski wymiar sprawiedliwości, po 1,5 roku mam rozprawę w sądzie w końcu. Ja cały czas mówię, aha, kochani, wiecie co jest najlepsze? Ja tego dnia, bo w ogóle było tak, że po tym samym napadzie oczywiście policja do mnie przyjechała, no bo tam wcześniej pracowałem, tu mnie przesłuchali, tu, no i dobra, idź do domu, nie? Idź do domu. No więc ja mówię, Jezu, jak dobrze, ponieważ tego wieczoru, bo to było tam między 2:00 a 4:00, nie chcę straszać, między 2:00 a 4:00, do 3:00 byłem w pewnym lokalu, gdzie było 50 osób i każdy potwierdził, że tam byłem. Mówię, jak dobrze. Jak mnie ten pierwszy raz, bo ja nawet nie wiedziałem, co się stało, sklepu kradli, którego dnia to było, oni po prostu mówią, o Jezu, to dobrze, bo bym miał jeszcze może, że to ja. Do 3:00 byłem w lokalu, że to sobie potwierdziły, a znałem stamtąd barmana. Więc czekam, a godzinie 3:00 jak zamyka bar, Jezu, dobra, nieważne, z bilardem, o 3:00 zamyka i idę razem z nim jeszcze z jednym kolegą, bo mieszka koło mnie, idziemy we 3. Cały czas mam świadków. Co więcej, mój ojciec akurat wyprowadzał psa. Co też było dla sądu dziwne. Jak pan o 3:00? Ja mówi, no to proszę przesłuchać może psa na tą okoliczność. Mój ojciec też był wkurwiony, bo wiedział, że byłem w domu wtedy. Pies jakoś tam chciał, miał biegunkę, nie wiadomo. Ojciec stoi z psem pod bloku. No nie miałem wtedy najlepszych relacji z ojcem. Właśnie w związku z tym, że sobie wracałem o 3:00 z baru.
w wieku 19 lat codziennie, krokiem chwiejnym, więc się do mnie w ogóle nie odzywa, ale jest tak, że stoi, ja z kolegami mówię cześć, cześć i razem z ojcem jedziemy windą, bez słowa, bo ojciec jest ze mnie bardzo dumny, do domu i idę do swojego pokoju i do swojego. Nie mogłem wyjść. I rodzice to mówią, no przyszedł, nie mógł wyjść. Koledzy mówią, to jeszcze sąd, o ile dał wiarę kolegom, że dobra, o tej 3:00 zamknął, ale jeszcze miał pół godzinki, żeby okraść. W opinii sądu zeznania rodziców nie są brane pod uwagę, ponieważ to jest najbliższa rodzina i pewnie zeznają na moją korzyść. Ważniejszy jest odcisk palca, których było setki w tym sklepie. No więc mija te 1,5 roku, mam w końcu rozprawę i zostaję uniewinniony. Zostaję uniewinniony, moi drodzy. Tadam! No więc mówię, dobra. Wracam, znajduję sobie pracę, idę na studia. Jeszcze mówię, dobra, no to teraz się wszystko odwróci, jeszcze dadzą odszkodowanie, dobra. Wiadomo, no bo wiadomo, 1,5 roku spędzone, zmarnowane, wszystko, ale dobra. No ale prokuratura się odwołuje. No, chcieli 6 lat, a nieuniewinniony. Do tej pory pamiętam, jak prokuratorka jechała tymi aktami i wyszła. Prokurator się odwołuje, apelacyjny sąd wraca do ponownego rozpatrzenia, ponieważ według niego są błędy, no i przy ponownym rozpoznaniu ja dostaję 4 lata. No i w tym momencie, to był ten moment i dlaczego właśnie ja, mówię, trafiłem tam na początku tak, ale już jeżeli wymiar sprawiedliwości uznał, że ja coś zrobiłem, czego nie zrobiłem, ja mam 4 lata siedzieć w więzieniu. Nie zapomnę, powiem wam do tej pory, ja nie byłem w stanie opanować, pamiętam, że mi policjant, czy ktoś mi tak nogę, bo ja o tak nogą ruszałem, nie mogłem opanować i do końca życia będę pamiętał słowa sędziny. Według sądu wina oskarżonego nie budzi najmniejszych wątpliwości. I weźcie sobie, wyobraźcie, że ty wiesz, że tego nie zrobiłeś. Siedzisz tu, ktoś się skierowuje, niszczy ci życie i mówi ci, nie poszlaki, nie raczej, nie logika wskazuje, żeby. Nie budzi najmniejszych wątpliwości. 4 lata. Nie aresztowano mnie z sali sądowej, choć mógł sąd, bo wyrok powyżej 3 lat mogli mi wprowadzić w kajdankach, ale sąd mówi, było tych apelacji tyle, teraz wiem, że też będzie apelacja, więc jeszcze wolny, no więc ja już powiedziałem tak. Wy mi tak, to teraz ja wam tak. Bo ja tego nie zrobiłem. I to, co najczęściej się robi, bo w Polsce nie ma też żadnej resocjalizacji, to jest tylko na papierze, nie było, przepraszam, ja bardzo dawno, nie było żadnej resocjalizacji, nie ma żadnej pomocy postpenitencjarnej, nikogo nie obchodzi cię, jak ty wyjdziesz, co robisz, nie dostajesz żadnych najmniejszych pieniędzy, pieniądze dostajesz tylko tak, jak ci rodzina wpłaci, to ci połowę dają na wypiskę, a połowę ci zabierają, żeby ci oddać, jak wychodzisz, nic, żadnej najmniejszej pomocy, dlatego większość ludzi trafia tam z powrotem, no bo ty, hello. Heniek wyszedł 3 dni temu, mówił, że tam ma skok zaplanowany, Mietek wali samochody, to ja mogę walnąć radio mu sprzedać, a co? Wychodzę i nie mam nawet jedzenia. No to dzwonię do Mietka, który wyszedł 3 dni temu, którego spotkałem pod celą. Tak to się odbywa. Wiem, jak to brzmi, ale tak to się odbywa. Tak. Więzienia są szkołą przestępców, a nie resocjalizacją. Wyobraźcie sobie ludzi, którzy mają... Ja mówię, że czasami tam trafiają naprawdę przypadkowo, nie mówię niewinnie, też, oczywiście też, ja nie jestem jednym przykładem, to jest oczywiste, ale trafiają tam czasami przypadkowo za bzdury, coś tam się wydarzyło, no i nagle, wiesz, rok czy 2 masz kontakt tylko z ludźmi, którzy mają pewne świetne pomysły i znajomości i tak dalej i później korzystasz, więc ja, o ile mówię, po tym 1,5 roku, pierwsze, znalazłem z pracy, byłem przedstawicielem w hurtowni Tymbarku, rodzice mi pożyczyli na Fiata 125, dużego Fiata w kolorze żółtym, ksywa Osa miałem, jeździłem sobie, w pierwszy dzień go rozdadzą, starym Fiatem i jeździłem jako przedstawiciel, sprzedawałem soki Tymbark, tam soki sprzedawałem głównie wina, bo oni mieli dobre wina, które się nazywały Odlot, pamiętam, i to strasznie kupywali na wsiach, bo one miały kilka procent większe, to były te siary i one były kilka procent mocniejsze od normalnych. Oni mieli soki, jak ja zobaczyłem, ja po tych wsiach zacząłem. Później te sklepy czekały na mnie. Panie, ten Odlot to schodzi w dzień. Te menele to już nie chcą nic więcej pić. Że byłem genialnym sprzedawcą. Bo mówię, bo dałem jakby drugi raz szansę sobie i temu wszystkiemu. Uważałem, że się położę. Poszedłem na ekonomię do Zamościa, studiowałem na Wyższej Szkole Zarządzania Administracji Ekonomię. Wszystko było super. Bo to trwało oczywiście. To apelacja, to trwało 3-4 lata. I teraz zobaczcie. Niszczą ci życie, jak masz 19 lat. Przysięgam, że... Przysięga to jest głupie. No naprawdę mówię realnie. No nie zrobiłem tego. Nie było mnie tam w tym pieprzonym sklepie. Nie wystawiłem go nawet. Nie.
Niszczą ci życie, no ale dobra, później to państwo reflektuje, jest uniewinnienie, jest to bardzo rzadkość, mówię, no dobra, byczki, daję wam drugą szansę, mówię do tego, odszkodowanko, to jakoś, dobra, trzeba się życie ułożyć. Idę na studia, 3 lata studiów, pracuję. Wtedy już nawet firmę założyłem, tak, wziąłem busy chyba w leasing, miałem firmę przewozową, później tam z hurtowni, tak, z hurtowni alkoholów, później innej, tak, bo to się zamknęło, wziąłem sobie busy w leasing, tam miałem kierowców, woziłem, już wtedy życie układałem i po 3 latach oni mówią do mnie, wracaj tam jeszcze na 2,5. Za to, czego nie zrobiłeś. Mamy promocję dzisiaj. No więc ja powiedziałem, no to tak być to nie będzie, mówiąc słowem Fertka Kiepskiego, no i po prostu sobie odnowiłem kontakty, które nabyłem przez 1,5 roku. Wyjechałem do Warszawy, no bo to już zaczęło być, zaraz mnie zaczęli szukać. No to jeszcze chwilę, zanim ta apelacja, to jeszcze to długo trwało, kolejny czas, ale ja już pamiętam to, że po tym wyroku, jak oni mi powiedzieli, że 4 lata od nowa, to mówię nie, dziękuję bardzo, dobra, to ja chciałem być okej. No i czemu nie? Chcecie się bawić w tą grę, to się bawcie. Nie popieram tego, też nie mówię, że dobrze zrobiłem, ale chciałem, żebyście też znali motywy i dlaczego to się tak stało, bo później tak, zająłem się tym i byłem przestępcą, no jakby to nie nazwać zawodowym, bo się z tego utrzymywałem, więc tak można powiedzieć. Wyjechałem do Warszawy, jak już zacząłem się ukrywać, już w Lublinie sobie zacząłem działać, ale zacząłem mnie szukać, więc wyjechałem do Warszawy, mieszkałem w Warszawie chyba 2 lata. Nie pamiętam, też nie chcę strzelać. Z lokalnymi, się zaprzyjaźniłem z lokalnymi panami i tam sobie działałem. No to już jak mnie złapali, znaleźli, to już mnie szukało dużo prokuratur w Polsce. Nie tylko za tamtą sprawę starą. No i wtedy siedziałem 2,5 roku. Gdzieś tam mnie znowu wypuszczono, no i później to, jak ja tam sobie działałem jakiś czas i później to, no to gdzieś tam się za mną ciągnęło, tak? Już tych spraw się zrobiło bardzo dużo, nie tylko w Lubelskim, w Warszawie i tak dalej, więc to wszystko się skończyło na tych 6 latach. Później to już byłem przecież ja do tej pory, ja dlatego też nieraz, teraz wiecie czego, jak gadaliśmy z Arkiem o aspektach prawnych, to mogłem powiedzieć, że artykuł 286 mówi, że ten, a ustęp 1, a drugi, a ten mówi tak, no bo znam to wszystko na pamięć, bo ja już później to pisałem pisma dla całych oddziałów. Tomek, a nie napisałbyś mi, bo mam apelację? Weź, no już jak zaczęli, bo ja naprawdę z wielu spraw się broniłem, średnio uniewinnień mam chyba rekordową, no bo w ogóle uniewinnienie jest rzadkie, ja z bardzo wielu spraw mnie uniewinniono, bo później się umiejętnie już broniłem, umiejętnie też działałem, tak, nie jestem głupi, chociaż wiem jak to brzmi, no ale też się nauczyłem działać, tak, zacierać ślady, działać tak, żeby nie. Bardzo długo to opowiadałem, ale niestety musiałem to wyrzucić i dlaczego to się stało i tutaj też apeluję, bo podejrzewam, że te filmy obejrzy parę osób, bo ja tam naprawdę jestem niewinny, mówię to uczciwie i szczerze. Odsiedziałem za to 4 lata. Jest taka instytucja jak kasacja nadzwyczajna. Niestety ja jej nie mogę wnieść. I tu nie ma czasu. To może minąć 100 lat, może minąć 1000 lat i tak dalej, i tak dalej. Może to wnieść tylko minister sprawiedliwości, a prokurator generalny. Czyli w tym raczej, chyba że Stonoga z Bysią mi da kontakt, to może. Bo to jest jedna i ta sama osoba teraz, bo to zawsze były dwie. Więc to tylko, no i ewentualnie prezydent może mnie ułaskawić. Tego jeszcze nie próbowałem, ale Duda też mnie może nie przepadać za mną. Chociaż Dudu za mną przepada, bo stoi za aparatem. Ale chciałem tu powiedzieć, że jeżeli ktoś by miał, no pewnie za tych rządów nie, ale te rządy się zmienią w tym roku, jestem o tym święcie przekonany. I jeżeli jakiś prawnik by się chciał tym zająć, to ja bardzo chętnie, ja wyjmę akta, bo oczywiście mi udostępnią, jestem stroną, dam je i to cały czas we mnie siedzi, jest to dla mnie duża trauma. Nie mogę o tym nawet mówić na spokojnie. O tych pierwszych 4 latach, te same inne się pogodziłem, odpłaciłem, to są, ale mówię o tym, że naprawdę... Wiecie co, sąd wydaje wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo polskie, 19-letnie dziecko, nigdy nie karane, u niego w rodzinie nigdy nikt nie był karany, krnąbrne, łobuza, ale dziecko niewinne wpieprzyło na 4 lata do więzienia. Inaczej, wpieprzyło na 1,5 roku do więzienia, dało mu odbudować przez 3 lata znowu swoje życie i kazało mu dawaj wracać. I ja nie jestem się w stanie z tym pogodzić. Ja jestem pewien, że za mojego życia dożyjemy czasów, jak raport mniejszości jest podobny, tak? Raport mniejszości z Cruzem, gdzie oni że sobie czytają z głowy. Ja bym chciał, żeby mnie podłączyli. Ja przysięgam, jeżeli jest takie coś, wykrywacz kłamstw sąd niestety nie traktuje. Taki, żeby mi ten dzień odtworzyli. I jestem w stanie to upublicznić. Całą feralną noc.
Wiem, że to jest jeszcze niemożliwe, może już coś takiego się wytego, ale to sądownictwo i wszystko też poszło do przodu. To były lata, ja mówię, to był 96 rok, czy 7. Wiecie, to były trochę inne czasy, na pewno ta technika śledcza poszła, wszystko, stare sprawy się rozwiązuje, także jeżeli by ktoś się chciał podjąć czy coś, to ja naprawdę chciałbym to też wyjaśnić, bo chciałbym spojrzeć tej kobiecie, już nie sędzinie, bo sędzina, to była sędzina oczywiście, ale tam siedziała kobieta, która powiedziała 19-letniemu dziecku, już wtedy 23, że wina nie budzi wątpliwości. Mam nadzieję, że ta pani jeszcze żyje, bo ja też jej źle nie życzę. Chciałbym kiedykolwiek jej spojrzeć w twarz po tym, jak wyjdzie, że to się nie stało. Koniec już o mnie. Musiałem tak szeroko to powiedzieć, ale no musiałem to jakoś wyjaśnić. Słuchanie, w ogóle jeszcze jedno właśnie a propos może tych wszystkich pseudogangsterów i tak dalej. Nie, może nie pseudogangsterów, tylko ludzi chwalących się więzieniem, bo też do tego, dlaczego nie mówiłem, a dlaczego mówię, dlaczego mówię, to wam powiedziałem, bo dla mnie to nie jest żaden temat do mówienia, ani nic, dlatego się z tym zbierałem, ale mnie śmieszy, się odsiedziało rok, się odsiedziało 2 i się napinają. Otóż, moi drodzy, logika, a nawet, ja wam powiem tak, nawet w tamtych kręgach jesteś ty nieudacznikiem, skoro siedziałeś. Więzienie nie z niczym się może chwalić, bo nawet jeżeli jesteś przestępcą, nawet jeżeli wybierzesz tamtą drogę, jakkolwiek by jej nie oceniać, to ty popełniłeś błąd. Ty Każdy czyn przestępczy podejmuje się w celu popełnienia go i nie pójścia do więzienia. Jesteś idiotą. Ty jesteś nieudacznikiem, człowieku. Siedzenie w więzieniu jest potknięciem w twojej karierze gangsterskiej. Więc jakby nie oceniam samej tamtej strony i tak dalej. Wiele lat jakby sam byłem po tamtej stronie. Ale chodzi o to, że jak mnie śmieszy, tylko że to są najczęściej ludzie tak chwalący się, co ludzie po prostu z IQ banana, których to jest jedynym osiągnięciem w życiu. Ponieważ pan nie ma zębów do 3 i stoi pod sklepem i on mówi, że się siedziało. Czyli byłeś nieudacznikiem, człowieku. Czyli źle zaplanowałeś. Czyli popełniłeś błąd. Czyli dałeś się złapać. Czyli źle dobrałeś współziomków, bo cię sprzedali. Albo źle dobrałeś ludzi do napadu, bo źle go zrobili. To jest zawsze twoja porażka. Zawsze bycie w więzieniu jest porażką. Jakkolwiek, nawet mówię to, że ja zrobiłem wszystko super, a ten mnie sprzedał. To z kim żeś to robił? To ja wiem, że czasami nie można powiedzieć, przewidzieć. Ale normalnie, dlatego tak mnie się pyta, czy ktoś... Ja dlatego też nie drę tej mordy, a zamknąłbym mordę wszystkim, którzy po pół roku tam wychodzą i po tych konferencjach się wożą i napinają, ponieważ ja nie uważam, że to jest nic, czym można się chwalić. Ja nie mówię o samym życiu po tamtej stronie, ja mówię o byciu w więzieniu, bo są tacy, co się licytują, który, gdzie, ile i że ten jest ważniejszy. No to jesteś głupszy, jesteś większym nieudacznikiem. Bo to też jest wyznacznik, jak ja mówię, nie oceniając jednej czy drugiej drogi, ale nawet w tamtym środowisku jesteś nieudacznikiem. Nie mówię w tym momencie, nie oceniam ludzi, którzy siedzą, nie mówię o nich źle jakoś i tak dalej, no ale tak, niestety to siedzenie w więzieniu jest jednak potknięciem, a jakby każdy sobie żyje jak chce, ale jednak tak to jest, no, wynika to z logiki, tak? Więc jakiekolwiek chwalenie się tym już publiczne, no. Właśnie ja tak się zastanawiam teraz, jak to te wszystkie komentarze czasami były, że o czym wy tu gadacie, co wy wiecie o życiu ulicy, a my cię przyjedziemy, tu cię... Co mnie? A najlepsi byli, no ty tu tak gadasz, sam byś się pierwszy poszedł. Co bym? Chłopie. Przez 3 miesiące to gołębia na parapecie widziałem, jakoś zamknąłem mordę, więc... Bo jeszcze jedno, bo powiedziałem może pokrótce, bo tego akurat tematu nie będę mówił. Tak grypsowałem i tu nie będę mówił nic, ponieważ jeszcze raz mówię. Żeby nie być za dużo, bo... Grypsuje się tam. Kropka. Przenoszenie tego w jakikolwiek sposób jest przez tamte środowisko ale to bardzo źle widziane. I są tego konsekwencje. Dlatego kończąc temat, tak grypsowałem, powiem więcej. Drugi raz też bym grypsował. To była dobra. Jedyna dla mnie, w mojej opinii, do podjęcia decyzja. I to, żeby uciąć. Nie popełniłbym tych czynów. Nie chciałbym znowu być przestępcą. To jest mega złe. Odradzam to każdemu.
Aczkolwiek mówię, nie oceniając, nie mówiąc teraz o tym, że źle robiłem i tam to bym zrobił, samo grypsowanie tak, grypsowałbym jeszcze raz i tu zamykam temat, nie będę już odpowiadał na żadne pytania dotyczące tego. A jak chcesz się przekonać, to se pójdziesz, to się szybko rozmyślisz. Ale tak. Właśnie też się zbiegło o przykładach, czego teraz nagrałem, właśnie nawet z oświadczeniem Fejmu, które tu się wyrazić opinię, bardzo popieram. To, co Fejm napisał, że będzie teraz ukrócać te wszystkie prawilniakowskie i kryminalne, ten cały język i bardzo dobrze. I ja też może też to jakby wykipiało i też chciałbym to z siebie wyrzucić. I patrzcie, ja znając ten język jak chyba nikt, może Soroko Adaś, pozdrawiam serdecznie, bo bardzo go lubię. No on miał tam z 11, ale nie widzę ktoś, kto mógł ze mną się jakby licytować na to, a jednak ja teraz nie potem, on se mówił, każdy ma swoją tam drogę, ale ja nie chciałem używać tego argumentu i się na tym wodzić, a mogłem zamknąć mordy tym wszystkim, ale jednak to nie jest droga, bo nie chciałem tego języka używać na konferencjach i się tym licytować, przedrzeźniać, czy właśnie na tym poziomie z kimkolwiek rozmawiać. I bardzo popieram Fejm w tym oświadczeniu, które teraz wydał i bardzo popieram wszelkie działania, które będą taki język tam tępić, bo tu mamy wolność i nie pokazujemy pewnych rzeczy, nie namawiajmy do pewnych zachowań. Może jeszcze właśnie jedno, co do grypsowania, bo też zamknę ten temat, ale bo właśnie też może taką jedną rzecz chciałem powiedzieć. Dla mnie jednak to jest zero-jedynkowe. Albo jesteś, oczywiście co teraz tak jestem, to było wszystko 15 lat temu. Ostatni raz dosiadywałem jakąkolwiek karę ze starych, bo to wyrok się naprawdę ciągnął. To, że ktoś dzisiaj przebywał w zakładzie karnym, to mogło być 5 lat temu i 5 lat temu wykryte. Więc ostatnie cokolwiek moja styczność to jest 10 lat temu. Dosiadywałem jakąś tam karę też wcześniej, więc jakikolwiek mój konflikt z prawem to jest 15-17 lat temu. Żeby też było jasne, o czym mówimy, o jakim przedziale czasowym. Nie, że przedwczoraj przestałem, teraz to mówię. Więc rozliczam się naprawdę ze starą przeszłością, to było na 10 lat, więc ja jestem teraz niekarany, moi drodzy. Też nie musiałem tego mówić, bo ja sobie mógł wziąć papierek o niekaralności. Ciekawa historia też powiem. Właśnie, polski system sprawiedliwości. Możesz sobie zatrzeć skazanie po 5 latach na swoją prośbę, w przypadku moich artykułów, bo były takie dość duże, bo z grzywnej chyba do roku się przedawnia, z czegoś, ale przy przestępstwa, które ja popełniałem, czy były im zarzucane, niestety po 10 latach dopiero się zaciera to skazanie, ale możesz po 5 latach się zwrócić do sądu i to jest bardzo dobra instytucja, ponieważ jak ktoś wyjdzie, minęło te 5 lat, naprawdę chce sobie ułożyć życie, a ta karalność mu przeszkadza, więc myślę, ja to akurat nie rozumiem, na tacie nie było potrzebne, ale mówię, kurde, chciałbym, nie mogę być w zarządzie żadnej spółki, nie mogę nie mogę wielu rzeczy zrobić, złożę sobie. I w literze prawa jednym z głównych przesłanek, czy główną jest to, żeby przez ten czas nie wchodzić w konflikt z prawem, tak? To znaczy, wychodzisz z więzienia, mija te 5, czy z więzienia, czy nawet nie jesteś w więzieniu, masz zawiasy, bla, 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 i mija, to ci musi minąć 5 lat, tak samo jak mi minęło 10, nie od wyroku, nie od czynu, od odbycia kary, od skończenia odbywania kary, czyli masz zawiasy się, czyli od skończenia zawiasów, to jest bardzo długi czas. Jeżeli ktoś naprawdę przemyślał, odciął się, to po tych 5 latach, to też jest długim okresem, borykania się na przykład z braku znalezieniem pracy, bo jest karany, moim zdaniem to powinno szybciej jakoś tam mijać na twój wniosek, ale to nie będę się trącał. Ale mija 5 lat. Siedzisz spokojnie na dupie, nie popełniasz żadnych przestępstw i takie są główne przesłanki tego zatarcia. Więc napisałem, że ja nawet nie byłem, moi kochani, ja od ostatniego wyjścia z więzienia nawet nie byłem przesłuchany. Dobrze mówię? Chyba tak. Nawet nie byłem, bo to już się pokończyło. Nawet nie byłem o nic podejrzany, nie toczyło się żadne postępowanie przeciwko mnie. Więc po tych 5 latach piszę, nawet po więcej jak 7 latach piszę do sądu. Sądzie kochany mój, bo ja bym se może życie ułożył, a cały czas mam w papierach nasrane, więc przez te 7 lat, z tym sądzie kochany mój to mnie poniosło trochę. Przez te 7 lat już się odzwyczaiłem, ale przez te 7 lat nie pełnię żadne przestępstwa, żadne przestępowanie, nic, zero, w ogóle świeże, czyste jak łza. Może byśmy. I sąd, tak, ja se posprawdzałem, masz rację, to teraz przynieś mi wszystkie, że masz zapłacone, grzywne to jeszcze jest pół biedy, ale zadośćuczynienia we wszystkich wyrokach. Gdzie ja miałem na tej jazdę pijanego, który był wyrokiem, to miałem 50 zł na fundację Świętego Krzyżowa wpłacić, co zrobiłem. Ale sąd mówi, przynieś mi kwitek. No i właśnie tak jest polski wymiar sprawiedliwości. Jak ktoś siedzi na dupie kupę lat i mówi, chciałbym, już i tak siedzę kupę lat, a nie mogę tam znaleźć, powiedzmy, pracy przez karalność, weźcie mi, puśćcie, patrzcie, dobrze się zachowuję.
to sąd pomija wszystkie te główne przesłanki, czyli nie popełnia, nie jest w środowisku, dobra opinia, kurator, nie karany, nie toczy się, weźże mi tam kwitki przynieś. To ja powiedziałem, se przynieście w dupę. Nie było mi to jakieś konieczne, ale już minęło 10 lat i nikomu się muszę prosić. Ale zobaczcie, jakie to jest chore. Jakie to jest chore, jakie to jest znowu wciskanie kogoś. No bo co ty będziesz robił? Może masz akurat jakąś taką pracę, gdzie musisz, gdzie chcesz się ustabilizować? Nie. Kwitki mi przynieś. To taka też moja anegdota, więc ja już w tym momencie nie jestem w ogóle karany, moi kochani. Mam czyściutkie papiery. I nie musiałbym o tym, no jakoś nic by mi ktoś nie wygrzebał takie jakby prawnie czy i tak dalej, ale postanowiłem to powiedzieć. To są wszystko historie sprzed 97, ile to lat temu? 26 lat temu. Młody jesteś. Więc ja mówię, odciąłem się gdzieś tam ani od tego środowiska i tak dalej, i tak dalej. Mówię, tym bardziej mnie te uwagi wasze i tak dalej czasami tak śmieszą, ale nie chciałem tego wykorzystywać. Nie chciałem w głupim komentarzu, gdzie tam, to ty byś zobaczył, to tam będzie przyjechał gangstery, on tam z osiedla byś zobaczył. Nie chciałem się w tym komentarzu pisać i jakby, bo to jest dla mnie ważny temat i chciałem go przepracować, tak z wami powiedzieć. Wiem, że słuchajcie, kończąc to wszystko, bo ja już tak się tyle rozgadałem, że kończąc to wszystko, to wiem... No wiem, kochani, że będzie hejt. Wiem, że część z was się, nie wiem, jakiś tam się odwróci. Ale to było, znaczy no pewnie się tak stanie, ale to od razu też mam swoje zdanie, no jednak mimo, wbrew temu nie... No mówię o tym i przyjmuję to, co się teraz stanie. Bo jak już ten nowy początek robię, to chciałbym już, żeby nic nie było do zarzucenia i nic tam na linii z wami zostało, co nie jest dopowiedziane. To jest część mnie, oczywiście to jest 15 czy 20 lat temu to się działo, ale to jest część mnie. To się stało. Ten pierwszy czyn oczywiście, tak mówię, było tak, trochę mnie wciśnięto w to środowisko i w te kajdany. Zacząłem wielkie pretensje do państwa polskiego, bo gówniarz naprawdę skończący na liceum imienia Feterów, to jest chyba drugie w Lublinie najlepsze liceum, cała podstawówka, wszystkie olimpiady wygrane, czerwone paski, same nagrody i nagle po skończeniu liceum nawet na studia dobrze nie poszedł, bo sobie chciałem iść na zaoczne, a chciałem pracować, znalazłem pracę, no i ustawiono mi życie do końca życia, także kupę lat mi zajęło odkopanie się od tego, bo samo zerwanie z tym środowiskiem, czy przestanie popełniania przestępstw, no to trzeba jednak to życie całe przepracować, trzeba iść na normalne tory, to nie jest różowe, bo ty masz nagle 30 lat i ktoś mówi, a gdzie wcześniej pracowałeś, a ty... raz roznosiłem jedzenie w więzieniu. Nie za bardzo, więc no generalnie ciężko jest, no bo nagle masz taką dziurę w życiorysie, raz, że więzienie, dwa, że działalność ta, no to jest 10 czy 15 lat, które no nikt cię nie, a co ty robiłeś, a nie masz doświadczenia, ani nic, dlatego ja też musiałem niestety cały czas jakiś tam swój interes, czy głowę na karku mieć, jakiś tam, czy handel, czy eksport, import, czy jakieś rzeczy cały czas, no powoli na te nogi stanąłem, teraz jest już fajnie, ale jest ciężko tak totalnie wrócić, totalnie się odciąć i to życie mieć w miarę, dlatego też tym ludziom się nie ma co dziwić, którzy wychodzą goli, weseli z tego więzienia, nie może mają jakieś siły przebicia, nie mają wykształcenia, no to państwo nie daje żadnych perspektyw. Więc mimo wszystko mówię, chciałem to przepracować, chciałem to powiedzieć, mam nadzieję, że jakiegoś strasznego hejtu nie będzie. Nie wiem, no uczciwie stawiam sprawę, tak było, tak to wygląda. Nie wiem, nie wiem jak to zakończyć. Pozdrowienia dla więzienia. Nie, no dobra, kochani, trzymajcie się i... No dobra, wyrzuciłem to z siebie. Nie wiem tak powiedzieć, bo jest mi niezręcznie i trudno, jest to dla mnie taki temat, wiecie, no takie głupie... Tak cały czas mam 1000 myśli, czy coś jeszcze powiedzieć, ale tak, to jest już długi odcinek, nie wiem, czy to ktokolwiek obejrzy, ale w dupie mam akurat tutaj wyświetlenia. Chcę być i tu uczciwy z wami i ze sobą to przepracować, więc mamlam może w kółko, ale cały czas myślę, czy czegoś więcej nie powiedzieć i... No jest to bardzo osobiste dla mnie. Zwłaszcza te 4 lata niewinnie i jeżeli naprawdę będę wdzięczny, jeżeli ktoś chciałby gdzieś tam podjąć rękawice i jeszcze raz, żeby ta sprawa wróciła na wokandę i żeby ona się skończyła tak, jak się skończyć powinna, czyli... Bo już teraz nawet te osoby nie zostaną ukarane, nawet jakby się
to wyjaśniło, jest przedawnione. Więc to tylko in plus może być, więc no chciałbym to, bo strasznie to we mnie siedzi. Dobra, kochani, dzięki, fajnie, że to wysłuchaliście i tutaj tak jak chłop w sądzie mnąc beret, trochę proszę o nie zabicie mnie, chociaż wiem, że głaskania nie będzie. Dzięki. I podscriptum, wiem, że się pożegnałem. Łukaszek, nie będziesz musiał wmontowywać tego do środku. Kochani, moja historia jeszcze tego a propos tych niewinnych 4 lat, to jest naprawdę, bo chciałem to jeszcze pokazać, bo to jest ważne. Kochani młodzi ludzie, bo to do nastolatków, patrzcie, z kim się zadajecie. Na moim przykładzie. Ja naprawdę, myśląc sobie, że to jest świetne, na zapleczu sklepu przyjmowałem kolegów i było dla nich sklep otwarty, bo to byli moi koledzy, jak się później okazali trochę słabi. 4 lata więzienia. Nikt dziękuję mi nie powiedział. Niestety ja odbyłem to i chodzi mi o to, że przewidujmy, bądźmy jakby odpowiedzialni za swoje czyny, bądźmy przewidujący. Róbcie sobie co chcecie, oczywiście, tylko żeby później nie było zdziwienia, bo często ja widzę takie jest, że fajnie z tym gangusem sobie tak pobyć po osiedlu. Ja naprawdę też, żeby tego był odbiór. Każdy sobie wybiera inną drogę, jak chcesz, to chcesz, tylko miej tą świadomość, że później, jak coś się stanie, to ty będziesz tym, który z tymi gangusami chodził po osiedlu. Ja z tamtym gangusem byłem. I ze mną też wiele osób chciało chodzić po osiedlach. I te osoby też później miały kłopoty i je widziałem później w sądzie, jak zeznawali, choćby na świadka. I mówią, o Matko Bosko, to nie jest nic fajnego i... Cześć.